to wam powiedzieć? No wjechałem do kogoś na pole. Proszę Państwa, tym razem przed Wami Morbidelli T502X. Ze wszystkich maszyn, które tutaj mamy na chorwackich testach, to jest moim zdaniem prawdopodobnie najdudniejsza maszyna, najmniej zaskakująca dla mnie. Dlatego zabrałem ją w najcięższy możliwy do znalezienia tutaj teren i najciekawsze okoliczności przyrody, z jakimi mamy tutaj do czynienia. Także zapraszam na pierwsze wrażenia tak naprawdę z nowego średniej klasy Adventure'a marki Morbidelli. It's different. I got a different type of. It's different. She got a different type of. It's different. So I'ma spend it on her. It's different. Only time I deal with tellers, I'm running it up like I live in the bank. I just put in a Draco. Ja cię kręcę, ale super. I do kogoś na pole wjeżdżam po prostu. Ale jak wysoko jestem w stanie wjechać, to się zaraz okaże. Tym bądź co bądź adventure'owym sprzętem. Okej. Jakby to wam powiedzieć? No wjechałem do kogoś na pole. No i wjechać było łatwo. Stosunkowo. Fajnie. Jak tu zjechać teraz? No. Zobaczymy, czas pokaże. Słuchajcie, czemu uważam, że jest to najnudniejsza z maszyn, które tutaj dostaliśmy? Jakby dla każdego producenta, no wiecie, jeśli taka pojemność się sprzedaje, to czemu nie mieć dokładnie takiej samej pojemności, dokładnie takiego samego stylu motocykla w swojej ofercie i wtedy konkurować z innymi. Ale wydaje mi się, żeby konkurować z innymi, to potrzeba nam czegoś więcej niż tylko ciekawy wygląd, bo ten faktycznie jest unikatowy, jest fajny i jest on spójny z resztą motocykli marki Morbidelli. Jeśli chodzi o kwestię wykonania i wyposażenia, to też nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Mamy wyłączalny ABS i on jest wyłączony na tylne koło. Nie ma tutaj kontroli trakcji, co akurat bardzo fajnie mi pasuje. Mamy ten dziwny przełącznik z wyborem trybu, z wyborem tego, czy mamy włączony Bluetooth, czy możemy się połączyć z aplikacją. Mamy tutaj drogie, ciekawe rozwiązanie w postaci T-Boxa z przyciskiem SOS na kierownicy, który jest odpowiednikiem tego, co mamy aktualnie homologacyjnie narzucone do montowania w samochodach, czyli tak zwanego e-calla. Idea jest taka, że on ma tutaj wbudowaną kartę SIM i GPS-a, więc macie w aplikacji dokładną informację, gdzie motocykl stoi, co się z nim dzieje i jeśli wywalicie dzwona w takim terenie jak tutaj, klikacie SOS i służby będą miały powiadomienie, gdzie jesteście, dokładną lokalizację, żeby wysłać do Was jakąś pomoc. Mam nadzieję, że nie zostało to podłączone na potrzeby tego wyjazdu, nie zostało to aktywowane. No ktoś tam bardzo często dzisiaj odbiera zgłoszenia w centrali. Wystarczy wyłączyć zapłon i traci już ustawienia ABS-u. ABS nie będzie mi przydatny przy zjeździe na dół. Zawieszenie, mimo że nie ma regulacji, to nawet dało radę tutaj, wiecie, cały czas coś czułem, że mają koło styk z podłożem, no na zbyt wymagającym bądź co bądź terenie dla tego pojazdu. Także very nice. No i teraz będzie zabawnie. Tam lajcik. Z tyłu zawias trochę stuka, ale też umówmy się, zawiasy w chińskich motocyklach, ogólnie w motocyklach są raczej ustawiane pod niezbyt rosłego Japończyka, tudzież Chińczyka, tudzież po prostu niskiego rajdera o wadze 70 kg. Wchodzi chłop ze szpejem, z kamerami, ze wszystkim i waży lekko ponad 100. Więc chyba nie dziwota, że maszyna może mieć ciężko tutaj pracować. Tak jak mi się ciężko do Was mówi, to muszę myśleć o tym, żeby nie wywalić się,
i o tym, żeby cokolwiek mówić do Was. Ej, tak szybko? Ten offroad się skończył? Come on. Hebel. Jak marzenie. Z przodu co tutaj mamy? Mamy 4-tłoczkowe radialne zaciski. W tym momencie z włączonym ABS-em. Tył mamy chyba jednotłoczek, ale duży. Więc jak widzicie, w poślizg go wprawić to nie jest jakiś duży problem, chociaż nie powinno być to dziwne. Ma strasznie fajną pozycję za kierownicą, bo nawet ta kierownica jest jakoś tak strasznie wysoko i powiem Wam, że wyjątkowo dobrze mi się siedzi na nim. Czuję że jest to taki ogromny motocykl. Jeśli chodzi o silnik, to jest to jednostka znana wszystkim dobrze i lubiana. Występowała już w niektórych Kiwayach. Aktualnie wsadzona tutaj do Morbidelli. To jest bazą tego, jest ten popularny już kopiowany silnik Hondy CB500. Jest wystrojony na tyle, żeby dawać troszkę więcej frajdy ewidentnie w terenie. Czyli prawdopodobnie może być tutaj tak, że te wykorbienie będzie troszkę zmienione. W sensie ze 180 na 270, ale tutaj nie mam pewności na chwilę obecną. Niemniej jednak wszystkie chińskie firmy szanujące się ten właśnie silnik przerabiały na inne wykorbienie. Czuć było tą różnicę, że one były takie bardzo chętne do jazdy z dolnych obrotów. Tak jak ten tutaj. Co mogę teraz powiedzieć? Jadę 5000 obrotów, 5. bieg, 98 na godzinę. Dość mocno wibruje. Czuję wibrację tutaj na kolanach. 6. bieg, 5000 obrotów, troszkę poniżej 5000 obrotów, 98 na godzinę. Co te obroty tak się w ogóle nie zmieniły? O co, kaman? No nie, dobra. 80, troszkę niżej. 10 km różnicy jest między 5 a 6 przy tych samych obrotach, także ma to sens. Prędkości maksymalnej tudzież przelotowej raczej nie będziemy tutaj testowali, ale mogę w ciemno powiedzieć, że 140 na tym sprzęcie w trasie na luzie jesteście w stanie zrobić z pasażerką, tak żeby nie męczyć motocykla, nie męczyć siebie, 120 km na godzinę. Ogólnie rzecz ujmując, ten sprzęt sprawia wrażenie, jakby to powiedzieć, dobrej konkurencji dla CF Moto MT450, gdzie jest bardziej kąśliwy z racji pojemności i po prostu bazy silnika, z którego powstał. Mam wrażenie, że CF Moto to jest bardziej do 352 nawiązanie, a tutaj jest to jakby troszkę oczko wyżej, natomiast wydaje się on być bardzo lekki przy przestawianiu, przy jeździe po takim offroadzie, bardzo lekko, taki klimat właśnie, troszkę właśnie CF Motkowy, nawet jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, tak to odczuwałem. Tudzież tak mi się to kojarzy po prostu. I on jest taki smukły, taki filigranowy się wydaje, troszkę jak właśnie pierwowzór, czyli Honda CB500X, niemniej jednak z troszkę większą domieszką takiego fajnego, bajranckiego, aktualnie po prostu lubianego stylu motocykla. Nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki on masie, że tak powiem, chodzi, a właściwie w jakiej kategorii prawa jazdy. Czy to jest A, czy A2? Bo silnik ten może chodzić w jednym i w drugim przypadku i homologacja zazwyczaj w takich silnikach jest robiona na 2 prawka za jednym razem, bo po prostu jest to tańsze i w zależności od rynku bardziej się opłaca. Natomiast tutaj obstawiam, że jest to 47,5 konia mimo wszystko. I to serduszko jest, powiedziałbym delikatnie, bardzo dobrze znane na naszym rynku i nie tylko na naszym rynku. Jest to najprawdopodobniej najczęściej kopiowana chińska jednostka napędowa, przepraszam, japońska jednostka napędowa. Japońska, bo jest to nic innego jak klon CB500 od Hondy. I powiem Wam tak, feeling tego motocykla to jest starsza wersja aktualnego NX-a, czyli właśnie CB500X. On jest taki wąski, wydaje się dość lekki, teoretycznie ma 205 kg, chyba na sucho, chociaż bardziej szedłbym w kierunku tego, że na mokro on ma taką masę i wydaje się taki lekki, fajny w prowadzeniu, bardziej szosowy, bardzo ładnie się kładzie w zakręty. No i właśnie ten silnik. Tu jest plus największy tego sprzętu, bo
no jest zdecydowanie chętniejszy do jazdy z dołu, czyli jakby powstał na tej nowej platformie, bo niejednokrotnie o tym mówiłem, że dobrym przykładem będzie Watch DS500, który właśnie tego dołu nie miał. On był taką 1:1 kopią Hondy CB500, natomiast 525 już miał zmienioną trochę pojemność i dzięki temu on zupełnie inaczej się zachowywał, zupełnie inne chęci do jazdy miał. I tak samo tutaj się czuję. Tutaj wjeżdżając na tą szalenie wysoką górę, znaczy szalenie, no jak na dzisiejsze warunki, jesteśmy mniej więcej na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, a jechaliśmy z nad samego morza. I nie miałem tutaj najmniejszego problemu, żeby podjechać. Miałem zawsze moc, trzeba było odpowiednio dozować gazem, żeby mieć tą trakcję, prawda, i balansować ciałem. Wręcz jak tylko łapał przyszczypności, to nie było problemem, żeby jeszcze go bujnąć i podnieść te koło do góry. Więc do zabaw terenowych w teorii on się nadaje. Dla wysokiego kierowcy jest spoko, wygodnie się na nim siedzi, zapewnia bardzo, bardzo wyprostowaną pozycję za kierownicą, a jak będzie z ugięciem nóg, to zaraz zobaczycie. Być może wyglądam śmiesznie, ale czuję się na nim dobrze, po prostu. Nogi nie są jakoś tragicznie zgięte, wręcz no powiedziałbym, że dość komfortowo. Kanapa nie jest taka, że zsuwa tyłek do zbiornika, w związku z czym tutaj się odsunę, tutaj sobie wygodnie nogi założę i jest całkiem spoko. Na stojący też można przybrać tutaj dość poprawną pozycję za kierownicą. Talia jest, no powiedzmy, jak na tego typu maszynę dość wąska, więc znowu on jest tak zbudowany troszkę bardziej w kierunku takiego sugeruje nam bardziej terenowe zastosowania tego szosowego turystyka i jestem w stanie go objąć sensownie w talii. No nie jest może tutaj aż tak wąsko, ale jednak i wiecie, tyłek wystawić do tyłu i po terenie zasuwać, więc jest spoko. Regulacja szyby. Jedną ręką będzie ciężko, bo tutaj trzeba taki dzydzelek wcisnąć i wtedy można to opuścić. No ale tak jak mówię, podczas jazdy raczej tego nie zrobicie. Natomiast jeśli już sam mechanizm omawiamy, to faktycznie jest on dość taki, sprawia wrażenie solidnego. Te lampy są fajne, bo to są światła do jazdy mijania i drogowe, a tutaj macie pasek do jazdy dziennej. Podobają mi się niesamowicie zawsze te gmole, które są tak fajnie wpasowane w owiewki, nie są takie, wiecie, tutaj rozbudowane niesamowicie, bo to tylko dokłada ciężaru, prawda? Natomiast tak, mocowanie tej ramy do tego silnika, no kurczę, jakbym już to gdzieś widział w wielu różnych motocyklach, w tym konkurencyjnym, na przykład w Wodżu. Dobra, sety, tak jak już wspomniałem, da się je rozkręcić. To jest rozwiązanie 1:1, znane chociażby z Benelli TRK. Osłona pod silnikiem. Dzisiaj słyszę, że zbiera troszkę kamyczków spod koła, ale fajnie, bo dzięki temu właśnie filtr powietrza przeżył, kolanka przeżyły. Osłona chłodnicy jest git. To też pomyśleli o tym rozwiązaniu. Jest centralna stopka, heble, 4-tłuczkowe radialne zaciski Juana po prostu skutecznie zatrzymują tą maszynę prędkości, z jakimi ona jest w stanie śmigać. Ładne obszycia na kanapie, plastikowa skóra, nie? Czy nie mam pojęcia, jak to nazwać. Spasowanie tego wszystkiego jest ok. Tutaj to tak trochę dziwnie wygląda, takie przetłoczenie, wygląda jakby to było pęknięte, więc można było to wyrównać, a może coś tu jest źle włożone, nie wiem. Raczej nie, bo tutaj jest plastik dosłownie dotąd dochodzi, więc chyba to tak miało być. Niemniej jednak dziwny zabieg stylistyczny. Zachęca do jazdy terenowej, co zresztą chyba widać na załączonym obrazku, bo zobaczcie, jechaliśmy sobie tutaj, a nie, przepraszam, o tam i dopiero nad morze. Także zabaw terenowych, mam nadzieję, ciąg dalszy. Teoretycznie powinna być tutaj droga, Kiciuś jest, jest chyba droga, która nas interesuje. Jedzie tam motocykl nawet. No nie wiem, czy będę go chciał tam męczyć pod górę, bo tam to się naprawdę robi srogo. Pięknie tu jest. Ja pierdykam, nie sądziłem, że będę jeździł tutaj w takich warunkach. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie on tutaj wybiera te nierówności. Znaczy w sumie no, jak na masę 205 kg, jeśli mnie nie mylą parametry z książki, tudzież z briefu, to jest spoko. Jest na pewno zblokowany, bo już doczytałem, ale czy mi tutaj jest więcej mocy potrzebne? Ważne, że startuję z dołu,
Nie dławi się. Mocy ma pod dostatkiem. O, wow. Jedna wkurzająca rzecz za każdym razem. Ja rozumiem, że jak się wyłącza zapłon, to traci ustawienia ABS-u chociażby, czyli trybu jazdy. W tym momencie mamy standard i offroad. W offroadzie musimy potwierdzić, że ten ABS wyłączamy na tył. Natomiast tutaj wystarczy click switchem nacisnąć i już traci ustawienia. Włączamy z powrotem silnik i musimy klikać znowu procedurę wyłączenia ABS-u. Natomiast jeśli zgasimy go tak jak ja teraz, czyli na jedynce zostawię, otworzę stopkę boczną, no to wyłącza się silnik, ale trybu jazdy nie traci. Także takie dziwne rozwiązanie trochę, moim zdaniem. Kurczę, to jest takie poplątanie z pomieszaniem. Troszkę adventure, troszkę sport turystyk. Nie będzie super w żadnej z tych kategorii. Gdzieś tu, tam będzie lepiej się sprawował. No i jest na pewno cholernie uniwersalny. I tak został zaprojektowany. Ale czy to jest wystarczające, żeby motocykl ten przebił się szerzej do świadomości? No może Wam się spodobać to, jak wygląda, bo jest naprawdę ciekawy. Powiem tak, To jedziemy tam? bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Jest mega, co?